Hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce. Jestem właśnie na Manhattanie. Zabieram Was tutaj na krótki spacer i chciałabym Wam opowiedzieć o tym, co uważam za największy problem Amerykanów. Będzie dosyć kontrowersyjnie, także od razu przestrzegam i też proszę o bycie kulturalnym w komentarzach. Zapraszam na odcinek. Polka w Ameryce. Pozwólcie, że zanim zacznę się Wam wymądrzać i podawać swoją opinię, za którą spodziewam się trochę hejtu, bo zawsze trochę hejtu jest, zwłaszcza jak jest się twórcą internetowym, niezależnie czy Instagram, czy Facebook, czy YouTube, zawsze jakiś hejt się znajdzie. Pozwólcie, że zabiorę Was teraz do mojej ulubionej knajpki na Manhattanie, która jest zresztą sieciówką, nazywa się Poke Bowl. Bardzo, bardzo polecam. Wejdę sobie teraz do środka, zamówię sobie jedzonko i zaraz będę Wam opowiadać o tym, co uważam za największy problem Amerykanów. Dobra, mam już swoje jedzonko, także idę sobie teraz usiąść. Jestem na Midtown Manhattan w tym momencie, bo mam pracę dzisiaj tutaj. Natomiast tak stwierdziłam, że to jest też dobry moment na nagranie odcinka. Rzadko tutaj bywam z kamerą ze względu na ilość ludzi, a tak sobie wzięłam lunchik, usiądę sobie zaraz na takim fajnym skwerku, Wam tutaj pokażę i sobie pogadamy. Co sprawiło w ogóle, że chciałam nagrać ten odcinek? Jest jedna faktycznie rzecz, jedna konkretna rzecz, która mi przeszkadza w Amerykanach i uważam, że jest łatwe rozwiązanie na to, co mi przeszkadza, na to, co zauważam jakby w tym miejscu, w tych ludziach. Otóż podam Wam przykład polityczny. Nie będzie to odcinek o polityce, ale podam Wam przykład polityczny. Jak demokraci na przykład mówią, że chcą służbę zdrowia, tak? Że chcą państwową służbę zdrowia, tak jak mają inne kraje, albo że chcą mieć godne emerytury, albo że chcą macierzyński wprowadzić, albo że chcą bezpłatne studia dla ludzi, żeby ludzie się kształcili, szkoły lepsze, tak? Za darmo właśnie, w sensie płacone w podatkach. To republikanie i ta część, ci politycy republikańscy zaraz zaczynają wyklinać, a propos, przechodzę koło najzarąbistszej pizzerii w mieście, nazywa się Don Antonio, bardzo, bardzo polecam, na 50. ulicy teraz jestem i tu przechodzę. I słuchajcie, i właśnie ci republikanie zawsze mówią, że socjalizm, że wy chcecie tutaj komunizm wprowadzić, socjalizm. Dla mnie to jest o tyle bolesne, bo wiem, że o kurczę, czekajcie, coś Wam muszę pokazać, bo tutaj idę właśnie i coś zauważyłam. Jak nie chcesz zobaczyć nieżywego, rozjechanego szczura na ulicy w Nowym Jorku, to przewiń 10 sekund. A ja sobie idę i tak patrzę, a tutaj taki ząg. Dobra, koniec gadania o szczurach. Teraz przyszłam na taki fajny tutaj placyk na 50. ulicy. Miało już nie być dygresji, ale kolejna dygresja. Mały taki zakamarek. Przyszłam sobie właśnie tutaj posiedzieć i zjeść to moje połki i też Wam poopowiadać wszystko co i jak. Obiecuję, że już zaraz będę mówiła na temat i już nie będę pokazywała Wam dygresji z Nowego Jorku, ale pomyślałam, że też warto zobaczyć sobie, jak wygląda to miejsce. To, co mnie właśnie denerwuje najbardziej, to, że republikanie w momencie, kiedy demokraci proszą o te wszystkie rzeczy, typu właśnie tam szkolnictwo, edukacja, tak, służba zdrowia, typu emerytury, typu macierzyńskie, temu wszystkiemu są przeciwni republikanie i republikanie tak naprawdę im zależy najbardziej na tym, żeby ucinać podatki i żeby jak najmniejszy wgląd państwo miało w życie obywateli.
Z tym, że do pewnego momentu funkcjonuje, bo jak widać po tym, co się dzieje obecnie w Stanach Zjednoczonych, to nie jest to państwo, o którym my się uczyliśmy, które my poznawaliśmy za dzieciaka w Polsce, kraina miodem i mlekiem płynąca, to już nie jest to samo miejsce. I w momencie, kiedy demokraci proponują te wszystkie prawa, te wszystkie ustawy, republikanie mówią, że to jest socjalizm, że to jest komuna, że tutaj będzie tak jak w Wenezueli, na Kubie, w Chinach, że Stany upadną, że pozabierają ci wszystko, że wszystko będzie państwowe. Ale właśnie, problem jest w tym, że tak jakby republikanie nie potrafili zrozumieć, albo celowo tak mówią do swoich osób, które na nich głosują, do swoich, zapomniałam jak to się mówi po polsku, no nieważne. Pamiętam angielskie słowa, nie pamiętam polskiego. No i do tych ludzi, co na nich mają głosować, oni im to wmawiają, straszą ich tym. I tak naprawdę ci ludzie nie zdają sobie sprawy, że istnieje coś takiego jak socjalizm demokratyczny. Czyli takie kraje jak na przykład Szwecja, Szwajcaria, Norwegia, Francja, Hiszpania, Niemcy. Wszystkie te kraje, Kanada, wszystkie te kraje, istnieje tam kapitalizm, ale też pieniądze nie są tak ładowane na przykład w wojsko. W Stanach jakby zebrać 4 kolejne kraje, inwestycje tego kraju rocznie w wojsko, to jakby zebrać te 4 kraje, to i tak mają mniejszy budżet razem niż jedne Stany Zjednoczone. Ja rozumiem, że to są tam policjanci czy tam terroryści w ogóle, bo kiedyś miałam na egzaminie w ogóle takie pytanie, czy Amerykanie są terrorystami czy policjantami świata. Na egzaminie właśnie na studiach studiowałam stosunki międzynarodowe i tam trzeba było wypisać, oczywiście esej napisać z historią, z przykładami, z datami i tak dalej. No i powiem wam, że po tym jak to napisałam, to zawołał nas na wyniki mniej jednego chłopaczka, zawołał nas nauczyciel do swojego biurka i ja sobie myślę, kurde, co ja nie odgapiałam od tego chłopaczka, czemu mnie woła z tym chłopaczkiem, o co chodzi? Czy coś źle zrobiłam? I wyobraźcie sobie, że na całą salę ten nauczyciel powiedział mi i temu chłopaczkowi: jesteście jedynymi optymistami w tej sali, ponieważ tylko wasza dwójka powiedziała, że Amerykanie są policjantami, a nie terrorystami świata. Więc ja też chciałam żyć trochę w takiej obłudzie, w takim kłamstwie, z wizerunkiem tej Ameryki, która nie jest już tą Ameryką, którą my pamiętamy, o której my się uczyliśmy, którą znamy z filmów. No i w każdym razie, to, że Amerykanie nie zdają sobie sprawy, że właśnie nie ma czegoś, że nie wiedzą, że istnieje coś takiego jak socjalizm demokratyczny, czyli że wszystko zostaje tak samo, tylko po prostu twoje podatki, te pieniądze z twoich podatków są przekierowywane na rzeczy dla ogółu. Jest bardzo dużo też tutaj lobbystów w polityce, to też co innego, że w ogóle jeszcze korporacje rządzą jakby trochę tym krajem, też tak jest. Już świadczy o tym, że jest taka zaniżona jakby wiedza ogólnoświatowa i taka świadomość tego, co się dzieje w reszcie świata. I idziemy do kolejnego punktu. Właśnie brak tej świadomości, co się dzieje w reszcie świata, sprawia też, że Amerykanie wciąż żyją, nie wszyscy oczywiście, ale ci tacy ze środkowej na przykład Ameryki, którzy są też mamieni telewizją, nie mają możliwości tego zweryfikować na własnej skórze, uważają, że Ameryka jest najlepszym światem na świecie. Uważają, że Ameryka jest najlepszym krajem na świecie, nie światem na świecie. Że najlepszym krajem jest na świecie, że Amerykanie są the best, że w ogóle u nich wszystko jest najlepsze, że inne kraje mogą się schować, inne kraje się nie liczą, to Ameryka rządzi światem. I też nawet zobaczcie tą obsesję flagi amerykańskiej, tak, że wszędzie rozwiewa amerykańska flaga. I kolejnym problemem, jaki tutaj zauważam, i dążę wciąż do tego głównego problemu Amerykanów, który odpowie na te wszystkie zagadnienia, które wam wymieniam. Ja wam teraz mówię o rzeczach, które zauważyłam w Stanach mieszkając. Nie znaczy to, że nie kocham Ameryki. Nie chcę zaraz, żeby mi ludzie pisali, że jak ci się nie podoba, to wyjeżdżaj. Nie. Ja po prostu zauważam wady. Nic nie jest czarne ani białe. Wszystko jest praktycznie szare. Wszędzie znajdziesz wady i zalety. Dlatego uważam, że warto też rozmawiać o tych zaletach. A też wiele z was ogląda już mój kanał i interesuje się moją opinią na te tematy, zwłaszcza wiedząc, że studiowałam te stosunki międzynarodowe, że byłam osobą ślepo zakochaną w Ameryce i już mi to po prostu przeszło, zwłaszcza po pandemii. No ale dobra, wyleczyłam się trochę z Ameryki, no ale mam teraz taki bardziej zdrowy do tego stosunek, podejście do tego kraju.
I taką właśnie kolejną rzeczą, która mi tutaj, mi osobiście przeszkadza, co wiecie z moich odcinków, to jest jedzenie. Uważam, że jest to najgorsze jedzenie na świecie. Nie jadłam jeszcze tak złego jedzenia, jak jest w Stanach. Mam na myśli wszystkie warzywa, wszystkie mięsa, wszystkie owoce. Wszystko jest, ma spłaszczony smak, nie jest soczyste. Jest albo bardzo słodkie, albo bardzo słone, albo zupełnie bez smaku. Truskawki, pomidory, ogórki. Pomyślcie sobie o czymkolwiek, co jedliście w Stanach Zjednoczonych. Jeśli chce się jeść dobrze, to kosztuje to 3 razy więcej niż jedzenie niezdrowe. Sałatka kosztuje $15, burger możesz kupić za 3 w McDonaldzie. Taka jest różnica. I Amerykanie nie zdają sobie często sprawy, to mnie właśnie najbardziej boli. Jak się mnie Amerykanie pytają, albo na początku się bardziej pytali, jak mieszkałam tutaj poniżej 5 lat, to pytali, no jak Ci się tutaj podoba? No ja mówiłam, że wszystko super, ale nie mogę znieść jedzenia. I wiele z tych ludzi nie wiedziało zupełnie, o co mi chodzi, o czym ona gada, co jest nie tak z naszym jedzeniem. I słuchajcie, odpowiedzią na te wszystkie pytania, na te wszystkie zagadnienia, które sprawiają, że Amerykanie wydają się głupi, ograniczeni, że uważają siebie za najlepszych na świecie, że nie interesują się resztą świata, że to jedzenie nawet nie wiedzą, że mają takie złe, że boją się socjalizmu demokratycznego, nawet nie wiedzą, co to znaczy, bo nigdy nie... Właśnie powodem jest to, że to wszystko się dzieje, jest to, że Amerykanie kurde nie podróżują. To jest główny problem Amerykanów, do tego zmierzałam w całym tym odcinku. Jeśli Amerykanie by podróżowali, na przykład jeden z drugim złamaliby rękę we Francji, albo w Hiszpanii, albo w Portugalii, albo spróbowaliby jedzenia we Włoszech, w Polsce, może w Niemczech to nie, to zły przykład, ale wiecie o co mi chodzi. Jakby w Kostaryce, w Kolumbii, jakby gdzieś podróżowali i zobaczyli, jak inni ludzie żyją, zobaczyli inną kulturę, zobaczyli, że ludzie są szczuplejsi, że mają więcej energii, że na co dzień nie muszą się przejmować tym, czy kobieta zajdzie w ciążę, czy nie, bo ma macierzyńskie, że nie muszą się przejmować, czy coś się wydarzy nagle, bo wiedzą, że państwo ma ich plecy. Tutaj nie ma tej świadomości. I właśnie problemem jest Amerykanów to, że nie interesują się światem i że nie podróżują. Jakby zaczęli podróżować, zobaczyliby, jak inni ludzie żyją w reszcie świata, mieliby porównanie po to, żeby egzekwować tutaj od tych polityków tutaj w Stanach, w Nowym Jorku. Muszę jednak iść, zjem jednak ten lunchik, trochę się rozgadałam bardziej niż myślałam, więc mój lunchik, moje kochane połki, akurat zjechało na mnie, sorki. Bam, jestem z powrotem. Akurat moje ukochane połki zjem sobie już w pracy, bo idę na plan filmowy, taki popołudniowy. Także zabiorę Was jeszcze tutaj na szybki spacer po okolicy, kończąc już mój wątek jakby myślowy. Więc tak jak widzicie, o to mi chodziło w tym całym wideo, żeby Wam pokazać, że Amerykanom da się pomóc, Amerykanie mogą pomóc sami sobie. Brak po prostu tej ogólnej świadomości świata. To się też wiąże na przykład ze słabszą wiedzą, tak? Wszyscy widzieliście te filmiki gdzieś, gdzie ja nawet mam z własnego doświadczenia, grałam w państwa miasta z Amerykanami w przerwach między pracą, jak nam się nudziło, to napisałam na G, trzeba było napisać państwo, napisałam Georgia, bo stwierdziłam, że wszyscy będą pisali Greece albo Germany, po czym napisałam Georgia i słuchajcie, musiałam im pokazywać na telefonie, że istnieje państwo o nazwie Georgia, bo powiedzieli mi, że to jest stan, a że nie trzeba było wypisywać stany, tylko państwa. Ja takim mówię, no wiem, no Georgia to jest stan, okej, zgadzam się, jest Atlanta w Georgii, ale Georgia to też jest państwo ze stolicą Tbilisi i musiałam im to pokazywać po prostu online, bo no nie wierzyli mi po prostu, tak? Nie zdawali sobie z tego sprawy. Co też jest związane z tym, jakby ludzie zaczęli tutaj podróżować bardziej, to mieliby bardziej rozszerzoną wiedzę. Nie tylko jeśli chodzi o sprawy polityczne, społeczne, socjologiczne, ale też jeśli chodzi na przykład o potrawy światowe na przykład, o owoce, których tutaj nie znają, jeśli chodzi o to, jak inni ludzie żyją, jacy są na przykład bardziej fit niż Amerykanie, tak? Jak żyjesz w tym swoim bagienku i wszyscy wokół ciebie są więksi. Nie mówię, że w Nowym Jorku, bo Nowy Jork jest wyjątkiem, tak samo jak Kalifornia to wyjątki, to tam mamy bardzo dużo fit ludzi, bo tu jest biznes, tu trzeba wyglądać, tu często się też pracuje jakby tą urodą, typu właśnie tak jak ja, nie wiem, modeling robiłam, prawda? Modeling, aktorstwo, więc tutaj generalnie ludzie
są szczuplejsi tutaj, no ale powiedzmy, że jak mieszkasz w środku Stanów i wszyscy twoi znajomi są więksi i ty jesteś większy, no to nawet sobie nie możesz nie zdawać sprawy, że inaczej ludzie żyją na świecie, a z telewizji też się nie wszystkiego dowiesz. Ja całe życie uważałam w ogóle, że pieniądze wydane na podróże nie są pieniędzmi straconymi i widziałam przez to kawał świata. I bardzo, bardzo mnie to cieszy, bo to jest bardzo cenna wiedza, to jest wiedza, której nie nauczysz się z książek. Głupi przykład, uczyłam się 3 lata włoskiego na uniwersytecie, po czym wyprowadziłam się do Włoch i słuchajcie, w 3 miesiące nauczyłam się lepiej włoskiego niż przez te 3 lata na uniwersytecie, bo nie było innej opcji, musiałam mówić po tym włosku, bo inaczej nic nie rozumieli, jak mówiłam do nich po angielsku, tak? Ci Amerykanie jakby trochę zaczęli bardziej podróżować, jakby zrozumieli, że podróż do Europy jest tak naprawdę tańsza albo w podobnej cenie, jak tutaj podróżowanie w samych Stanach, bo Stany są dosyć drogie, tak? No tyle, no nie wiem, co wam jeszcze dalej powiedzieć. Wiecie po prostu, o co mi chodzi. Uważam, że największym problemem Amerykanów związanym z wieloma rzeczami, które da się zmienić, jest po prostu wiedza na temat tego, jak się żyje, jak jest, jak ludzie żyją, jak mieszkają w innych po prostu krajach. Jeszcze teraz akurat przechodzę koło strażackiej tutaj stacji, to chciałam wam też pokazać, jest akurat zamknięte, ale akurat przechodziłam obok. No nic, tyle w takim razie w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, że to nie było moim celem, żeby tutaj zaraz, nie wiem, obrażać czy ubliżać Amerykanom. Chciałam po prostu wam powiedzieć, że moja perspektywa jest taka, że gdyby Amerykanie bardziej podróżowali, to wiele z tych problemów, które ja dostrzegam w nich samych, jako ludziach, wiele z tych problemów by po prostu zniknęło, bo by mieli większą wiedzę, większą samoświadomość tego, w czym oni żyją, bo oni nawet nie wiedzą, jak żyją, ponieważ nie mają tego porównania. Pojadą do stanu obok, ale tam podobne prawa są, tak? Więc to nie jest to samo podróżowanie między Stanami, co podróżowanie za granicę. No i tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Dziękuję bardzo, że spędziliście ze mną czas i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Polki w Ameryce. Na razie, pa!